Cześć, hello, Siostok. Mamy nowe szachy na Amigę. W całości wygenerowane przez AI i o tym wam dzisiaj opowiem. Ostatnio mówiłem, że już nie chcę robić gier. Chcę się skupić na programach, ale odkryłem Clouda. Okazało się, że Cloud bardzo dobrze potrafi programować na Amidze. Robi to dużo lepiej niż ChatGPT, Copilot, Grok razem wzięci. Zrobienie tych szachów to była frajda, to było przyjemne. I on robił dokładnie to, co ja chciałem. Gra obsługuje na chwilę obecną 5 poziomów trudności. Z tym, że na procesorze 68000 mamy do dyspozycji pierwsze 3. Mamy księgę otwarć, transmission table oraz wiele innych rzeczy, których tutaj nie ma wymienionych, bo po prostu nie ma sensu ich włączać, wyłączać. One zawsze powinny być włączone ze względu na optymalizację silnika. Jeśli chodzi o tryby rozgrywki, mamy do wyboru gracz przeciwko komputer, gracz przeciwko graczowi. Możemy również obserwować, jak komputer gra przeciwko komputerowi. Możemy zacząć jako białe, możemy zacząć jako czarne oraz oglądać animacje. Na słabszych konfiguracjach mamy również do wyboru opcję skrócenia czasu myślenia komputera z 90, 60, 30 sekund oraz bez limitu. No i na sam koniec mamy tutaj informacje o samej grze. Było to kompilowane na prawdziwej Amidze za pomocą GTC 2953. Gra wykrywa obecność koprocesora, ale z niego nie korzysta. Tak samo wykrywa obecność układów AGA, ale ze względu na bardzo prostą, wręcz symboliczną grafikę nie wykorzystuje zupełnie możliwości tych układów. Całość kodu, 100% kodu zrobił Cloud, ja tam nawet jednej linijki nie zamieściłem. No i mamy informacje również o silniku gry. Silnik jest autorski Clouda, stworzony na podstawie silnika Megamax Alpha Beta. To jest procedura matematyczna z połowy lat 50., więc dosyć stara, ale nadal bardzo użyteczna. No i przedstawię wam teraz, jak prezentuje się sama rozgrywka. Po prawej mamy zegar, postęp w grze, dalej jest zielony pasek z kolejnymi poziomami oraz procentami, dzięki czemu możemy obserwować, jak komputer myśli. Gdybyśmy grali na słabszej Amidze i ruch komputera trwałby naprawdę bardzo długo, zawsze możemy użyć przycisku skip i wymusić ruch komputerowego przeciwnika. Jak widać na 60-100 MHz działa to naprawdę sprawnie, nawet na 5. poziomie głębokości, jeśli chodzi o myślenie komputera. Ale chodzi mi po głowie wersja na PowerPC G3 800 MHz Ragnarok. Bóg, jaki znalazłem w tej grze, którego nie udało mi się wyeliminować, to po wciśnięciu pauzy zegar niestety cały czas odlicza. Podchodziłem do tego kilkukrotnie, nie udało mi się tego rozgryźć. Właściwie Cloudowi nie udało się tego rozwiązać. Uważam, że jest to taka pierwsza naprawdę udana gra, gdzie naprawdę można grać i to całkiem dużo. Nie jest to takie prymitywne jak Warcaby, czy moja pierwsza w cudzysłowie produkcja to był Pong AI. Tutaj mamy naprawdę fajną grafikę, całkiem przyzwoity poziom rozgrywki. No i można grać już na Amidze prawdopodobnie 512 KB pamięci RAM oraz Kickstart 2.0. Nie testowałem tego na 512 KB, ale z wyliczeń Clouda wychodzi na to, że powinno to działać. Tutaj komputer naprawdę szybko myśli. Pierwsza wersja tych szachów, gdzie nie było dokonanych optymalizacji, to wyglądało to mniej więcej tak, że ruch na poziomie 5 zabierał procesorowi 68060 około 2 minuty. Tutaj to właściwie się w sekundach liczy. Grafika oczywiście nie jest tak piękna jak w Battle Chess, ale ja uważam, że w szachach grafika powinna spełniać dwa ważne aspekty. Powinna być schludna i czytelna. Owszem, w Battle Chess mamy naprawdę
ucztę dla oczu, ale po kilku partiach ludzie się i tak przełączali na widok 2D, bo spowalniało to tylko rozgrywkę. Planuję dalszy rozwój tej gry, to znaczy chcę zrobić wersję dla procesora 68020. Tam mamy już trochę więcej pamięci cache, trochę więcej instrukcji 32-bitowych. Tam już można rozwinąć skrzydła. Chcę również zrobić wersję dla procesora 68060. Cloud ma dosyć ciekawy pomysł na wykorzystanie pamięci cache tego CPU. Twierdzi, że będzie w stanie przyspieszyć rozgrywkę o jakieś 20-30%. Zobaczymy, czy mu się to uda. W głowie mam mnóstwo nowych pomysłów, łącznie ze sterownikami dla mediatora. Cloud twierdzi, że jest w stanie po odpowiednim przygotowaniu coś takiego stworzyć. Razem z Fibrizio postaramy zgłębić temat. Być może uda się coś fajnego zrobić dla Amigi. Ja używam w tej chwili płatnej wersji Clouda. Ona kosztuje 18 funtów na miesiąc. Jest niestety bardzo ograniczona. To znaczy jestem z nim w stanie porozmawiać w okolicach godziny dziennie 3 razy w tygodniu. Później aktywują się limity i muszę czekać kolejne 4 dni na reset. Dlatego jeśli ktoś ma ochotę mnie wesprzeć w projektowaniu i tworzeniu nowych rzeczy dla Amigi, macie w opisie do filmu link do Patronite'a, Buy Coffee oraz Blika. Oczywiście jest to dobrowolne. Nie stać mnie niestety na pełną wersję Clouda, ona kosztuje 90 funtów na miesiąc, co daje kwotę około 400 zł, 450. Dobrze, mamy zakończoną rozgrywkę. Wyjdę z gry, pokażę wam co tu się dzieje. Gra do pamięci RAM zapisuje przebieg ostatniej partii szachów. Zawsze możemy sobie wejść i zobaczyć jak to wygląda. Ikony do gry zostały wygenerowane przez Clouda. Zarówno ikona folderu, ikona gry oraz manuala. Sam manual również został napisany przez Clouda. Tam jest 18 rozdziałów. Ogrom informacji, warto się z tym zapoznać. Jeśli chcemy grać na większym poziomie trudności, trzeba zwiększyć stos. Domyślnie jest tutaj ustawione 35 bodajże kilobajtów, jeśli się nie mylę. Tak, 35. Gra na 5. poziomie trudności wymaga stosu o wielkości 32 KB. Jest o tym informacja w instrukcji. Jeśli gramy na 1 lub 2, to gra się powinna zmieścić w standardowym 4 KB stosie. Ta ikonka też mi się podoba. Wracając jeszcze do samej gry, możemy partię szachów zapisać oraz odczytać. Jest to zapisywane w oficjalnym formacie PGN, to znaczy dokładnie tą partię szachów możemy później wczytać praktycznie w każdym nowoczesnym programie szachowym na PC, Macintosha, poddać ją analizie, dokończyć rozgrywkę. Dokładnie tak samo partię możemy wczytać i kontynuować zabawę. I strasznie jestem zadowolony z tego programu i jestem naprawdę pod wrażeniem, że nowoczesne modele językowe pozwalają nam na tworzenie oprogramowania na Amigę. Tutaj naprawdę się nie ma czego wstydzić. Taką mam przynajmniej nadzieję, ale ocenę oczywiście pozostawiam wam, użytkownikom, graczom. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Bisund Latosz.